Siedlisko w ogóle to jest to miejsce, to jest to epicentrum naszego działania w ogrodzie permakulturowym. To jest w zasadach w ogóle projektowania, że skupiamy się najpierw na tym miejscu, gdzie najczęściej przebywamy, więc to jest dom, to jest miejsce najbliższego otoczenia domu, więc domek, mieszkam tutaj, we wrześniu będą 3 lata, to był barakowóz. Okay. Ten barakowóz jest w środku obudowany domkiem, nakryty dodatkowym dachem. Jest w zgodzie z zasadami projektowania budownictwa naturalnego. Zależało mi na tym, żeby przebywać w zdrowej przestrzeni, nie? Żeby być otoczony naturalnymi materiałami budowlanymi. Oczywiście nie da się tego całkiem wyeliminować, bo kable mają tam jakieś plastiki, rury i tak dalej, ale można to zminimalizować. Jakby zdaję sobie sprawę z tego, z integralności tego pomysłu, z całym konceptem ogrodu i pewnego modelu, który proponuję, takiego minimalistycznego, ale zdrowego, w zgodzie z naturą. No więc zapraszam również na warsztatach, jakby pokazuję, w jakiej przestrzeni mieszkam, że tak można, nie? Że można żyć wygodnie, zdrowo i bardzo dobrze się czuć. Ja tutaj mieszkam na stałe, Wow. więc... Ta podłoga jest jakieś... Podłoga to są maty, Maty. wietnamskie maty, więc to jest pozostałość po naszej współpracy PRL-owskiej z Wietnamem komunistycznym. Jest wytynkowany, jest w drewnie, jest w naturalnych materiałach, ocieplenia są naturalne, jest wytynkowany gliną. Ważna jest glina, bo glina bardzo dobrze poprawia wilgotność, jakby jak jest za sucho, to jak jest zbyt wilgotno, to szybko wchłania, a potem powoli oddaje, więc tynki gliniane są bardzo wskazane. Rama jest metalowa, bo to był barakowóz, taki też stary polski PRL-owski barakowóz, który został wypruty zupełnie i obudowany na nowo materiałami naturalnymi. Jest mała kuchenka, ale to wszystko jakoś wystarczy. Nie? Jedyne co tutaj jest w tych takich nienaturalnym materiale, no to segment, bo szuflady, to wszystko dobrze, to są systemy IKEA, Castorama chyba, więc... Więc masz wyjście tam też, czy to jest Tak, tylko okno? to jest tylko okno, wyjście jest tutaj, nie? Okej, więc masz... Okno jest, duże okna są właśnie, żeby w małej przestrzeni nie czuć się, wiesz, jakoś klaustrofobicznie. Wow. Więc okno jest duże, bo to jest ten najlepszy widok na ogród, nie? No. Taki naturalny ogród. Ale jak śpisz tam, nie ma, masz tylko taki mały... Tutaj i śpię. masz kolejny... Tutaj śpię. Tutaj. Łóżko jest totalnie odjechane, bo to jest łóżko, które znalazłem w podobnej okolicznościach w Ustroniu. I to jest prycza taka wojskowa, austriacka, ale jeszcze z czasów Austro-Węgier, bo tutaj była Austria. Z 1860 roku jest to łóżko. I ma dechy oryginalne i czasem... Nie jesteś zainteresowany, żeby mieć jakieś nowoczesne łóżko? Nie, ja jestem ascetą i żyję, wiesz, śpię na takiej pryczy, ale dobrze jest. Jestem w stanie, jak się to dobrze zaprojektuje, można w tym mieć wystarczająco dużo przestrzeni do życia. Zaleta jest taka, że nie trzeba tak dużo sprzątać, oczywiście, nie? Więc jak macie mało, łatwiej jest to ogrzać, nie? Więc mniejsze koszty zużycia. Czy jesteś off-grid? Nie jestem off-grid, mam tutaj energię elektryczną, normalnie jestem podłączony do sieci. Kanalizacji nie mam tutaj wodę z wodociągu, natomiast kanalizacji nie mam, nie chcę, bo nie robię ścieków, mam toaletę kompostującą i system oczyszczania szarej wody. Ja tu jestem sam i mam małe zapotrzebowanie, więc zużycie wody w związku z tym szarej wody jest tak niewiele, że to nie jest jakieś, to się nawet nie rzuca w oczy, to znika, nie? To ten meander oczyszczający, który naturalną roślinnością jest porośnięty, roślinnością, która oczyszcza wodę. Ja nie używam, minimalizuję, bo żeby oczyszczać lepiej wodę szarą, to najlepiej, żeby jej za bardzo nie brudzić, więc nie ma żadnych detergentów, nie używam mydeł, szamponów, akurat nie mam problemu, bo nie mam włosów długich. Kuchnia polowa. To gotuję, kuchnię polową używam tylko w sezonie. Można już wcześniej zaczynać, bo jest coraz cieplej. Zdarzają się te epizody takie ciepłe, że ona nie jest zamknięta ta kuchnia, ale wyłączoną mam tutaj wodę, żeby mróz jej nie rozmroził. Natomiast w środku mam kuchenkę małą i tam sobie gotuję. Mam też prysznic wewnętrzny, bo tu mam prysznic zewnętrzny, który jest trochę też na potrzeby, znaczy świetnie się sprawdza w ogrodzie, bo każde wyjście do ogrodu to jest, człowiek wraca przepocony,
podrażniony od tych pyłków, traw i tak dalej. Poza tym kleszcze, niebezpieczeństwo można złapać, więc wchodzimy za każdym razem, kiedy wracam z ogrodu, czy nawet kilka razy dziennie. Wchodzę sobie pod prysznic, nie? Polowy, Okej. spukuję z siebie. Prysznic mam zrobiony porządnie, bo lubię luksus. Wow. No Bardzo fajnie. lubię luksus, więc ostatnio na warsztatach to wszyscy parsknęli śmiechem. Jak powiedziałem, że lubię luksus, bo ludzie sobie inaczej mają inne poziomy luksusu, nie? Aha.